10 najszybszych samolotów na świecie. Miejsce 10. F-15 Eagle. To amerykański ciężki myśliwiec przewagi powietrznej, produkowany od 1972 roku, przeznaczony do działań w każdych warunkach atmosferycznych. Maksymalna prędkość myśliwca wynosi 2656 km na godzinę. F-15 Eagle powstał jako wyspecjalizowany samolot przewagi powietrznej, bezkompromisowa maszyna, której zadaniem było wyczyszczenie nieba z sowieckich MiG-ów i Su. Jego projektowanie odbyło się pod presją, jaką narzucili Sowieci swoimi nowymi maszynami, w szczególności MiG-iem 25. Choć analiza porwanego do Japonii MiG-a 25 wskazała, że obawy przed nimi były mocno przesadzone. Projekt F-15 zakładał budowę bezkompromisowej maszyny, łączącej w jednym samolocie przeciwstawne cechy: wysoką prędkość, dobrą manewrowość, duży udźwig, pułap i promień działania. W 1980 roku F-15 doczekał się bardziej wszechstronnej wersji. Maszynę F-15E Strike Eagle dostosowano do zadań uderzeniowych niezależnie od pory doby i warunków pogodowych. Dysponując imponującym udźwigiem blisko 10 ton uzbrojenia, samolot nie stracił przy tym swoich walorów myśliwskich. Miejsce 9. F-111 Aardvark. To amerykański samolot dalekiego zasięgu, o zmiennej geometrii skrzydeł, używany jako bombowiec strategiczny, samolot rozpoznawczy i szturmowy, a także jako samolot walki radioelektronicznej. Maksymalna zmierzona prędkość samolotu wynosi 2660 km na godzinę. Samolot w dużej mierze powstał dzięki NASA. Początkowo miał pełnić rolę klasycznego myśliwca, jednak po tym jak maszyna nie spełniła wymogów Pentagonu, została oddelegowana do roli bombowca i samolotu atakującego. W tej roli F-111 spisywał się doskonale. W samolocie zastosowano szereg nowatorskich rozwiązań, w tym silniki z dopalaczem oraz nowoczesny radar śledzący rzeźbę terenu, który pozwalał mu na ponaddźwiękowy i bardzo niski lot, zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz przy każdych warunkach pogodowych. Jeśli chodzi o bojowe możliwości maszyny, to samolot mógł przenosić zarówno konwencjonalny arsenał, jak i bombę z głowicą jądrową. W sumie zbudowano 563 samoloty tego typu, które z amerykańskiej armii wycofano w 1996 roku. Co ciekawe, jest to jedyny samolot w historii sił powietrznych USA, który służył bez oficjalnego przydomku. Nadano mu go dopiero w dniu, gdy maszynę wysłano na emeryturę. Tą nazwą był Aardvark, czyli nazwa mrównika nadana ze względu na charakterystyczny kształt maszyny z wydłużonym dziobem. Miejsce 8. Su-37 Flanker E. To myśliwiec wielozadaniowy produkcji rosyjskiej. Rozwinięcie myśliwca Su-27M generacji 4+. Prędkość maksymalna Su-37 Flanker E wynosi 2870 km na godzinę. Konstrukcja to jednomiejscowy dwusilnikowy samolot, zaprojektowany przez biuro projektowe Suchoj. Samolot odbył swój dziewiczy lot w kwietniu 1996 roku. Podczas prób Su-37 zademonstrował na pokazach lotniczych swoją supermanewrowość, wykonując takie manewry jak salto 360 stopni. Samolot rozbił się w grudniu 2002 roku z powodu awarii konstrukcyjnej. Su-37 nie wszedł jednak do produkcji seryjnej. Miejsce 7. MiG-31 Foxhound. To dwumiejscowy naddźwiękowy ciężki myśliwiec przechwytujący konstrukcji radzieckiej. Maksymalna prędkość samolotu wynosi 3000 km na godzinę. Według założeń miał być połączeniem Tu-128 i MiG-a 25. Pierwszy z nich wyróżniał się bardzo dużym zasięgiem, jak na myśliwce tamtych lat, a drugi prędkością. MiG-31 miał więc połączyć zalety obu tych samolotów.
Produkowana od połowy lat 70. XX wieku, maszyna miała początkowo bardzo konkretnego przeciwnika. Amerykańskie szybkie bombowce B-1, wyposażone w pociski samosterujące dalekiego zasięgu. Choć od czasów opracowania MiG-31 minęło już niemal pół wieku, samolot ten nie tylko nadal jest eksploatowany, ale stanowi jeden z filarów rosyjskiej obrony powietrznej. Stale modernizowane maszyny doczekały się także nowego uzbrojenia, rakiet R-37. To opracowane w ostatnich latach hipersoniczne pociski, które przy prędkości przekraczającej 7000 km na godzinę mogą zwalczać cele oddalone nawet o 400 km. Rosyjskie samoloty mogą także zwalczać cele naziemne. Wersja MiG-31K może przenosić pociski Kinjal, które przy prędkości ocenianej nawet na Mach 10 mogą razić cele oddalone o 2000 km. Miejsce szóste. XB-70 Valkyrie. To amerykański ponaddźwiękowy samolot eksperymentalny z początku lat 60. XX wieku, opracowany i zbudowany w zakładach North American Aviation w układzie kaczki z nowatorskimi, składanymi w pionie końcówkami skrzydeł. Celem programu prowadzonego na zlecenie Dowództwa Strategicznych Sił Powietrznych USA, złożonego jeszcze w latach 50., było sprawdzenie możliwości skonstruowania stratosferycznego bombowca strategicznego, zdolnego do latania z prędkościami zbliżonymi do trzykrotnej prędkości dźwięku Mach 3, a następnie wprowadzenie go do produkcji seryjnej pod pierwszą nazwą B-70. Pierwszy z prototypów oblatano 21 września 1964 roku. Lot z bardzo dużą prędkością i bardzo wysoki poziom lotu miały stanowić klucz do pokonania radzieckiej obrony przeciwlotniczej i penetracji terytorium Związku Radzieckiego w przypadku otwartego konfliktu atomowego. Pierwsze wątpliwości, jakie pojawiły się na obrazie bombowca, powstały już jednak pod koniec lat 50. Rozwój radzieckich rakietowych systemów przeciwlotniczych postawił pod znakiem zapytania możliwości tego bombowca. Wątpliwości te zostały jeszcze bardziej uwypuklone po zestrzeleniu szpiegowskiego U-2 w pobliżu Swierdłowska. 1 maja 1960 roku przewidywano wyprodukowanie 50 sztuk bombowca, natomiast zbudowano tylko 2 prototypy. Miejsce piąte. X-2 Starbuster. To eksperymentalny samolot amerykański, zbudowany w celu zbadania charakterystyk lotu w zakresie prędkości od 2 do 3 machów oraz wpływu bariery cieplnej na płatowiec. Udany lot z użyciem silnika został wykonany po raz pierwszy na drugim egzemplarzu samolotu X-2 18 listopada 1955 roku. Pod koniec lipca 1956 roku ta sama maszyna ustanowiła rekord prędkości, wynoszący 3050 km na godzinę. Ostatecznie maksymalna zmierzona prędkość wynosiła 3370 km na godzinę, czyli 3,2 Macha na pułapie 19 960 metrów. Lot ten nie zakończył się jednak szczęśliwie, gdyż pilot chwilę po osiągnięciu rekordowej prędkości wykonał zakręt, manewr niewskazany przy prędkościach około 3 machów. Stało się tak prawdopodobnie na skutek błędu wskazań instrumentów pokładowych lub błędu pilota. Ostatecznie pilot stracił sterowność nad samolotem i nie będąc w stanie jej odzyskać, rozbił się. Miejsce czwarte. MiG-25 Foxbat. To radziecki samolot naddźwiękowy, osiągający prędkość maksymalną 3470 km na godzinę, odpowiadającą liczbie Macha równej 3,25. Produkowany w głównych wersjach samolotu rozpoznawczo-bombowego, latającego na dużych wysokościach oraz ciężkiego myśliwca przechwytującego. Produkcję seryjną rozpoczęto na początku 1969 roku, a zakończono w 1970
1984 roku. Samolot jest jednomiejscowym dwusilnikowym górnopłatem w układzie klasycznym. Samolot napędzany jest dwoma silnikami R-15, każdy o ciągu około 75 kN, bez dopalania, z dopalaniem 110 kN. Opracowany przez Sowietów MiG-25 był odpowiedzią na szykowany przez Amerykanów bombowiec XB-70 Valkyrie. Okazało się wtedy, że jest on najszybszym samolotem myśliwskim świata, a pod względem osiągów konkurować z nim mógł jedynie zwiadowczy SR-71 Blackbird, który przewyższał go zarówno pod względem prędkości, jak i pułapu. Zachód z pewnością zapamięta dzień 6 września 1976 roku, kiedy to otrzymał nie lada prezent. Tego dnia radziecki pilot Wiktor Bielenko uprowadził MiG-25P do Japonii, dając tym samym szansę Amerykanom na zbadanie konstrukcji. Miejsce trzecie. Lockheed YF-12. To amerykański prototypowy myśliwiec przechwytujący z lat 60. XX wieku, którego prędkość maksymalna wynosi 3660 km/h. Maszyna miała być zdolna do przechwytywania radzieckich, naddźwiękowych samolotów bombowych na dalekich podejściach do Stanów Zjednoczonych. Geneza powstania samolotu związana jest z opracowaniem w USA naddźwiękowego bombowca skonstruowanego na zlecenie Dowództwa Strategicznych Sił Powietrznych USA North American XB-70 Valkyrie. Wraz z programem budowy bombowca uruchomiony został program budowy samolotu myśliwskiego zdolnego do eskortowania XB-70 Valkyrie we wrogiej przestrzeni powietrznej. Myśliwiec miał charakteryzować się prędkością rzędu Mach 3 i dysponować odpowiednim zasięgiem. Po wybudowaniu 3 egzemplarzy prototypowych i wykonaniu serii badań w locie, cały program został anulowany. Miejsce drugie. Lockheed SR-71 Blackbird. To samolot dalekiego zwiadu strategicznego, najszybszy samolot kiedykolwiek wprowadzony do służby operacyjnej w siłach powietrznych. Prędkość maksymalna samolotu wynosi 4000 km/h. Zaprojektowany na przełomie lat 50. i 60. XX wieku na zamówienie CIA, eksploatowany przez CIA, NASA oraz US Air Force. Dwusilnikowy odrzutowy średniopłat w układzie Delta, osiągający prędkość Mach 3,5 oraz pułap 26 000 metrów. Dzięki temu był nieosiągalny dla ówczesnych systemów obronnych. SR-71 był samolotem nieuzbrojonym, dwumiejscowym. W drugiej kabinie za pilotem znajdował się operator RSO, czyli operator elektronicznej aparatury zwiadowczej. Jego zasięg pozwalał na głęboką penetrację terenu przeciwnika, bez konieczności przekraczania granic i naruszania obszaru powietrznego wroga. Zbudowano ogółem 32 egzemplarze SR-71. Ze względu na bardzo wysokie koszty utrzymania samolotu i niezbędnej do jego eksploatacji infrastruktury, został wycofany z linii pod koniec lat 80. XX stulecia. Teraz ich rolę przejęły satelity rozpoznawcze. 3 sztuki zostały przekazane NASA. Ostatni lot samolotu tego typu odbył się 9 października 1999 roku. Miejsce pierwsze. North American X-15. To amerykański rakietowy samolot doświadczalny, na którym ustanowiono szereg rekordów prędkości i wysokości lotu, zdolny także do lotów suborbitalnych. W swoim najszybszym locie samolot osiągnął prędkość 7274 km/h. Rekordy wysokości lotu ustanowione przez X-15 pozostały niepobite przez żaden pilotowany pojazd latający, z wyjątkiem promu kosmicznego, aż do lotu prywatnego samolotu suborbitalnego Spaceship One w 2004 roku. 13 lotów X-15 przekroczyło wysokość 80 km, a 2 z nich granicę 100 km.
Maszyna wykorzystywana była przez amerykańskie siły powietrzne i NASA. Wybudowano 3 maszyny X-15, na których łącznie wykonano 199 lotów. Ostatni 24 października 1968 roku. Pierwsza maszyna została wysłana do National Air and Space Museum w Waszyngtonie, a druga znajduje się obecnie w Muzeum Amerykańskich Sił Powietrznych w Dayton w stanie Ohio. Trzecia maszyna X-15A3 uległa zniszczeniu 15 listopada 1967 roku, gdy samolot wpadł w korkociąg i rozpadł się w powietrzu, gdy przeciążenie przekroczyło 15 G.